Dopiero przy składaniu zauważyłem, że gadają dosyć wolno, więc jak chcesz, żeby było szybciej, kliknij sobie 1,25 albo 1,5. Następnym razem postaram się gadać trochę szybciej. Zaczynamy, pozdro. Siemanko, dziś bierzemy na warsztat dosyć polaryzujący temat, mianowicie Max Battles. Jak znasz już podstawy, możesz sobie trochę ten film przewinąć. W opisie dodam timestampy. Jeśli nadal nie do końca ogarniasz, o co w tym chodzi, zostań do końca, postaram się wyjaśnić prosto i konkretnie. Mimo że filmów o Max Battle przewinęło się już sporo, dalej mam wrażenie, że duża część graczy nie do końca rozumie ten system. Na wstępie zaznaczę, że będziemy tutaj używać angielskich pojęć. Tłumaczenie ich nie do końca ma sens. W grze i tak wyświetlają się po angielsku, więc Max Battles to będzie Max Battles, a nie Max Walki. Max Particle to będzie Max Particle, a nie cząsteczki i tak dalej. Dla wygody będę też skracać niektóre pojęcia, czyli zamiast mówić Dynamax będę mówić Dmax, zamiast Gigantamax Gmax, a zamiast ciągle powtarzać Dynamaxować albo Gigantamaxować, co poplączy mi język, będę używać określenia Max Face. Zacznijmy od tego, że Max Battles to nie są rajdy. Bardzo duża ilość ludzi traktuje Max Battles jak rajdy, a potem szczególnie przy mniejszych grupach jest ciągłe narzekanie, że to jest za trudne, coś nawet ich zepsuło, to nie jest do zbicia. No ale tak nie jest. To jest po prostu inny system walki. W tym momencie możemy powiedzieć, że mamy trzy główne typy walk. Pierwszy to zwykłe rajdy i mega rajdy, czyli po prostu klikanie w ekran. Do rajdów wchodzimy używając raid passów, a od niedawna do mega rajdów używając link charges. Nie trzeba za bardzo przy rajdach myśleć, po prostu wchodzisz, klikasz w ekran, bo spada i koniec. Drugi typ to Shadow Rajdy i Super Mega Rajdy, czyli nadal rajdy, ale z dodatkową mechaniką. W Shadow Rajdach pojawia się Enrage, trzeba użyć kamieni, żeby je zbić. W Super Mega Rajdach trzeba użyć Mega Pokemona, żeby zbić tarczę. No i nadal wchodzimy pasami lub Link Charges. Trzeci typ to właśnie Max Battles. Tutaj mamy Dynamaxy i Gigantamaxy. I żeby wejść do walki, używamy Max Particle. I już ten fakt odróżnia Max Battles od rajdów, bo każdy tier ma inną cenę Max Particle. W rajdach rajd poziomu pierwszego na Pikachu ma taką samą cenę, co na Rayquaza, co umówmy się, nie ma sensu. W Max Battles jest to lepiej rozwiązane. Każdy Pokémon może Dynamaxować, ale formę Gigantamax mają tylko wybrane Pokémony. Tutaj jest lista. Na ten moment jest to zamknięta lista, ale może w przyszłości kiedyś dostaniemy jakieś nowe, tak jak ostatnio pojawiły się nowe Mega Ewolucje, może kiedyś pojawią się nowe Gigantamaxy. Na ten moment to są jedyne Pokémony, które mogą dostać Gigantamaxa. Ale poza tymi dwoma przykładami, Dynamaxów i Gigantamaxów, w Max Battles mamy trzy wyjątki, mianowicie Zaciana, Zamazentę i Eternatusa. Całą trójkę możemy używać, chociaż nie mają ani Dynamaxa, ani Gigantamaxa. Eternatus ma formę Eternamax, ale jej się nie da zdobyć. Cała ta trójka ma również Adventure efekty, które pomagają w Max Battles, ale o tym za chwilę. W Dynamaxach udział mogą brać maksymalnie 4 osoby. Często pod postami z Dynamaxem pojawia się pytanie, ile osób jest potrzebne do zbicia. No, od 1 do 4, bo więcej tak nie wejdzie. W Gigantamaxach lobby obsługuje nawet do 100 osób, ale te 100 osób jest rozdzielone na mini-party po 4 osoby. Moim zdaniem znajomość mechanik jest ważna, żeby brać udział w legendarnych Dynamaxach i mieć z tego frajdę, bo inaczej jest frustracja i przegrywanie. Bo poziom pierwszy Dynamaxów to zbić łatwo, bo to można nawet traktować jako raid. Bardzo często można go pokonać nawet nie dochodząc do Max Face. Poziom trzeci też jest dosyć łatwy, choć na początku niektórzy mieli problemy na przykład z Falinksem albo z Beldumem, ale jak znasz mechaniki, to nie ma problemu. Poziom piąty, czyli legendarny, tutaj no, musisz trochę ogarniać, inaczej będziesz się męczyć. Poziom szósty to Gigantamax i jak masz dużą społeczność, jak połowa przyjdzie nieprzygotowana, to nic się nie stanie, o ile druga połowa będzie ogarniać. No gorzej jak wszyscy przyjdą nieprzygotowani, to wtedy będziecie mieli problem. Specjalnym wyjątkiem był Eternatus. On nie ma ani Dynamax, ani Gigantamax, ale jak z nim walczyliśmy, to walczyliśmy z jego specjalną formą Eternamax i to również był tier 6.
Podstawową różnicą między Max Battles a rajdami są ataki. W Max Battles boss nie będzie używał fast ataków, zawsze będzie używał tylko charge ataków i to z całej swojej dostępnej puli. Nawet ataki Legacy. Czyli przykładowo jak walczysz z Dynamax Motresem, to może cię zaatakować Sky Atakiem. W zwykłym rajdzie to tak nie działa. Tam boss będzie używał również fast ataków. Dla ciebie jako dla gracza fast attack jest bardzo ważny, bo to od niego zależy, jaki typ będzie miał twój max attack podczas max phase. Gigantamaxy są tutaj wyjątkiem, bo one mają już przypisane swoje specjalne ataki i fast move nic nie zmienia w ich przypadku. Nieważne co im ustawisz, zawsze będzie miał ten swój specjalny atak. Każdy Pokémon w Max Battles ma 3 typy specjalnych ruchów, czyli Max Move. Każdy z tych ruchów trzeba odblokować za pomocą Max Particles. Potem można je też ulepszać od poziomu 1 do 3, też za pomocą Max Particles. Wyjątkiem jest tutaj Zacian i Zamazenta, bo tutaj używa się Stardustu, a nie Max Particles. Czyli jeżeli masz zadanie jakieś w researchu Upgrade Max Move albo Unlock Max Move, to możesz sobie odblokować na Zacianie bez używania Max Particles, tylko używając Stardust i Candy. Nie każdy to wie. Pierwszym atakiem, który omówimy, jest Max Spirit. Jest to po prostu leczenie ciebie i twojego lobby. Jak w Gigantamaxach jest 100 osób w lobby, to nie leczysz 100 osób, leczysz tylko twoje małe lobby. Nie wiem czemu niektórzy myśleli, że będzie leczyło 100 osób. Drugi atak to Max Guard, czyli wiadomo, tarcza. Jest to po prostu w praktyce dodatkowe HP, ale Max Guard ma jeszcze jedną funkcję, tak zwane aggro, czyli jeżeli osoba z twojej grupy użyje Max Guarda, no to boss będzie atakować tylko tą osobę, która ma tarczę. No jest to przydatna funkcja, można wykorzystywać w różnych strategiach walki. Trzecim i najważniejszym moim zdaniem atakiem jest Max Attack, czyli atak ofensywny, twoja główna broń. I tak jak wspomniałem, Max Attack zależy od twojego fast ataku, czyli przykładowo, jeśli Dynamax Blastoise ma ustawiony Bite, to podczas Max Phase dostanie Max Darknet. Jeśli ma zaś ustawiony Rollout, to podczas Max Phase dostanie Max Rockfall. Ale Gigantamax Blastoise, niezależnie jaki atak mu ustawisz, zawsze będzie miał G-Max Cannonade. I to jest ważne, bo ustawione ataki wpływają na to, jaką rolę pełni Pokémon w walce. Inną rolę będzie spełniał Metagross z Bullet Punchem, a inną z Furykaterem. Bo w Max Battles, w przeciwieństwie do rajdów, jest wyraźny podział na role. Pierwszą rolą jest Healer, czyli Pokémon, którego zadaniem jest leczyć lobby. Tutaj bardzo mocno wyróżnia się Blissey, bo ilość leczenia zależy od maksymalnego HP twojego Pokémona i poziomu Max Spirit. No a Blissey ma mnóstwo HP. Drugą rolą jest Damage Dealer, czyli Pokémon, którego używasz do zadawania obrażeń. I tu warto pamiętać, że Pokémony G-Max mają bazowo o 100 więcej obrażeń niż ich odpowiedniki Dynamax na tym samym poziomie Max Move. Trzecia rola to Tank, czyli Pokémon, którego używasz do zdobywania energii, żeby wejść do Max Phase. Najbardziej popularne jest tutaj Blissey, Zamazenta, Zacian. I Tank, można powiedzieć, jest najważniejszym Pokémonem, bo od niego zależy, jak szybko załadujesz energię, więc kluczowe jest, żeby mieć ustawione odpowiednie ataki. Pokémon Go, mimo iż nie zawsze to widać, jest grą turową. Dlatego do tanków najlepsze są ataki jednoturowe, na przykład Water Gun u Dynamax Blastoise'a. Dzięki temu każde kliknięcie w ekran generuje energię. Jak ustawisz mu rollout, to oczywiście będziesz generować energię, ale dużo wolniej. Grupa tanków ma tak jakby drugi typ tanków, czyli takich bardziej pod przyjęcie obrażeń. Są to Pokémony, których nie używasz do ładowania energii, bo one nie mają odpowiednich fast ataków, ale można ich użyć, żeby przyjąć damage od bossa. Na przykład Lugia, Ho-Oh. Lugia ma dobre staty, ale nie ma dobrego fasta. Działa to tak, że jak na ekranie pojawia się informacja, że boss będzie używać ataku, to szybko przełączasz na tego Pokémona, żeby przyjął damage, a potem wracasz do swojego głównego tanka i dalej ładujesz energię. I to jest ten moment, w którym najlepiej widać, że Max Battles są dynamiczne. W rajdach możesz po prostu stać, klikać w ekran, czasem rzucić charge attack, w końcu wygrasz, chyba że skończy ci się czas. W Max Battles musisz myśleć, kim ładujesz energię, kiedy zmieniasz, kim bierzesz obrażenia, tak dalej. I najważniejsze, że musisz to wszystko zrobić, zanim minie 6 minut, bo wtedy boss będzie miał Enrage, no i wszystko bierze na strzała. I przegrywasz. A dużo ludzi bierze na przykład Blissey na start, to jest dobrym wyborem, ale zostają nią do końca walki, zamiast po wejściu do Max Phase
zmienić na Pokemona, który będzie atakował super efektywnie. Mówiąc o atakach, warto zaznaczyć, że ataki, które nadają się do rajdów, niekoniecznie będą nadawać się do Max Battles. Tu przykładem jest Excadrill. Na rajdy najlepiej używać Mudslapa, który zadaje duże obrażenia, ale w Max Battles będzie za wolny. Tutaj musicie ustawić Mudshota. Więc optymalnie jest mieć osobne Pokemony do rajdów i osobne do Max Battles, ale jeżeli tak nie możecie, no to wystarczy zmieniać Fast Attack przed walką. Energię oczywiście ładuje się klikając w ekran oraz zbierając bąbelki, które pojawiają się na planszy. Co ważne, w nie się nie klika, tylko trzeba zrobić swipe w lewo albo swipe w prawo. Czasem widziałem, że ludzie klikali w nie i się dziwili, czemu nie zbierają. W ten sam sposób robi się uniki i w unikach ważny jest timing. W rajdach te uniki się kolejkują, czyli jak pokaże się napis, że boss używa ataku i zrobisz swipe, to i tak ci zdożuje. W Max Battles trzeba to zrobić w odpowiednim czasie. Z tego co mi wiadomo, w Dynamax trzeba to zrobić jak najszybciej. W Gigantamaxach z jakiegoś powodu najlepiej wyczekać, aż wykrzyknik zacznie mrugać, aż do ostatniej sekundy i dopiero zrobić unik. Nie wiem czemu tak jest, takie dostałem informacje. Warto zaufać mądrym głowom. Warto używać uników, bo im lepiej ci to wyjdzie, tym więcej obrażeń unikniesz. Maksymalnie chyba można uniknąć 70% danego damage'u, to jest bardzo dużo. W fazie ładowania energii nie musisz rzucać charge ataków, chyba że próbujesz solo, wtedy dodatkowy damage może się przydać. Jednak w grupie nie musisz. Dlaczego? Bo charge ataki mają dłuższą animację, a energii dostajesz tyle samo co z fastów. Czyli bardziej opłaca się po prostu cały czas klikać w ekran fast atakiem, aż dojdziesz do max phase, niż rzucać charge i czekać, aż animacja się skończy. Często pod moimi filmami, gdzie wrzucałem jakiś solo Dynamaxa albo G-Maxa w kilka osób, ludzie się pytali, dlaczego nie rzucamy. No właśnie dlatego, bo zwyczajnie się to nie opłaca. Najbardziej optymalny gameplay zakłada używanie fast ataków, by jak najszybciej załadować energię i przejść do max phase. Ostatnio były głosy, że podczas G-Max miała, Niantic testowało i charge ataki dawały więcej energii niż zwykle, ale na ten moment nie wiemy, czy to był jednorazowy test, czy to wróci. Lepiej trzymać się tego, że w Max Battles od poziomu 5 w górę nie rzucamy charge ataku podczas ładowania energii. W jedynkach i trójkach, gdzie zwykle i tak to wszystko szybko pada, możecie sobie rzucać, bo to przyspieszy Wam grę, ale w piątkach, gdzie macie ograniczoną liczbę ludzi, ważniejsza jest optymalizacja energii niż rzucanie charge ataków. Najprostsza i najskuteczniejsza strategia w Max Battles wygląda tak. Na start wybierasz tanka z szybkim, jednoturowym atakiem. Jak nie znasz ataków, jest mnóstwo stron, które to pokazują. Pokégenie chyba ma też taką funkcję, gdzie można wyświetlić jednoturowe ataki. Ja wrzucam na infografiki zawsze, jaki atak ustawić na danego Pokemona. Zapraszam do sprawdzenia. A więc wszyscy klikacie, aż załaduje się pasek energii i zacznie się max phase. Wtedy przełączasz się na swojego damage dealera, wykonujesz 3 ataki i po max phase wracasz z powrotem do tanka, znowu ładujesz energię i powtarzasz to aż do końca walki. Jeśli macie mało ludzi w lobby albo próbujesz jakieś duo albo solo, to przy pierwszym max phase często najlepiej jest zostać tym tankiem, użyć 3 razy max guarda, żeby nabić sobie tarczę i wtedy ładujesz energię jeszcze raz i zmieniasz dopiero na atakującego od drugiej fazy. No i powtarzasz tą strategię aż pokonacie, czyli odnawianie tarczy i tak dalej. Oczywiście jak wejdziesz Blissey w max phase, która ma 2 tarcze, to nie musisz rzucać 3 tarczy, wystarczy 1, no i możesz zrobić 2 ataki, bo podczas max phase nie trzeba rzucać 3 razy tego samego, można 3 różne nawet. Można rzucić atak, tarczę i uleczyć. Czy leczenie jest potrzebne? No nie bardzo. Leczenie ma jedynie sens, jak macie dobrze skoordynowaną grupę i będziecie się dogadywać, kto, kiedy i jak. W innym wypadku lepiej to olać i po prostu używać tarczy. No tarcza jest dużo lepsza. Jak sobie ułatwić walki w Max Battles? Po pierwsze, szukaj power spotów, na którym inni gracze zostawili swoje Pokemony. I zależnie od tego, ile jest Pokemonów, wtedy zmienia się ilość rękawic w danym power spocie. I im więcej, tym większego boosta dostajesz w walce, co może ułatwić, jeżeli macie mało ludzi. Druga sprawa, jak wspomniałem już wcześniej, można sobie ułatwić, odpalając jeden z 3 Adventure efektów: Zaisiana, Zamazentę i Eternatusa. Zaisian zwiększa damage, w Max Battles jest to 5%,
w rajdach 10. Zamazenta zwiększa defensa, też o 5% w Max Battles i 10 w rajdach. Trzecim Adventure efektem jest efekt Eternatusa, najlepszy do Max Battles, bo on zwiększa poziom ataków. Czyli jeżeli masz atak zablokowany na poziomie 0, to podczas użycia Adventure efekta Eternatusa on się odblokuje na poziom 1. A jeżeli masz atak na poziomie 3, czyli na maksymalnym, po użyciu Eternatusa będziesz mieć nowy poziom 4, który zwiększa mocno damage. I przykładowo Dynamax Move na 3 poziomie ma 350 damage'u, na 4 poziomie będzie mieć 450 damage'u. Gigantamax na 3 poziomie będzie mieć 450 damage'u bazowego, na 4 poziomie to już jest 550 damage'u. Czyli taki Dynamax Blastoise na 4 poziomie Max Move ma taki sam damage jak Gigantamax Blastoise na poziomie 3. Kolejnym wspomagaczem są grzybki, Max Mushrooms. One zwiększają obrażenia Twoich ataków dwukrotnie, czyli tak jakby atakowała dodatkowa osoba, ale niestety nie zmieniają tego, jak szybko ładujesz energię, więc jeżeli robicie duo, to grzybki sprawią, że będziecie bili więcej, tak jakby były dodatkowe osoby w lobby. Niestety nie zmienią tego, jak ładujecie energię. Energię będziecie nadal ładować we 2 osoby, czyli wolniej niż jakby były 4. Na moim kanale znajdziecie filmy, jak solowałem Dynamax Legend, Duo i tak dalej. Tam właśnie wykorzystywałem Max Mushroom, żeby je zbić. Ostatnia informacja, dla większości mało przydatna, ale warto wiedzieć, że Niantic może kontrolować trudność Max Battles za pomocą tak zwanego CPM, czyli Combat Power Multiplier. Sporo ludzi myślało, że G-Max Miał będzie prosty, bo to zwykły Pokémon i tak dalej, ale Niantic mu ustawił bardzo wysokie CPM, przez co się nie dało solować. Drugim przykładem takiej modyfikacji CPM jest Dynamax Eevee. Dynamax Eevee było w grze 2 razy. Miało swój Max Battle Weekend oraz Max Monday. I podczas Max Monday było wyraźnie łatwiejsze niż podczas weekendu. W weekend miało ustawione wyższe CPM, przez to znaleźli się gracze, którzy mieli problem z solowaniem Dynamax Eevee, no bo używali złych Pokémonów, złych ataków i tak dalej. No i pokonało ich Dynamax Eevee solo. Jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego, zostaw łapkę w górę, a jak widzisz opcję hype, to będę wdzięczny, jak nam klikniesz. Żebranko, lajki nie jest fajne, ale taki już żywot na YouTubie. Jak już wyjaśniliśmy sobie podstawy, to przejdźmy do konkretów. Niedługo debiutuje Dynamax Regice i G-Max Pikachu. I czy warto je bić? Moim zdaniem nie. Jeśli jednak z jakiegoś powodu chcesz zdobyć Regice'a, no to lecimy. Ogólnie to nie tak, że Regice jest zły. Regice ma dobre staty, ma bardzo dobry fast move do Max Battles, ma Lokona. Problem jednak jest taki, że on ma jedynie typ lodowy, więc jeżeli masz już G-Max Laprasa, no to Regice nie będzie lepszy od niej, nie przyda się. Sama walka z Regice'em może być problematyczna z tego względu, iż raz, ma dobre statystyki, a dwa, w swojej puli ataków ma same potężne ataki typu Nuke, czyli Thunder, Blizzard, Earthquake i Focus Blast. Są to same ciężkie ataki i nie ma jednej uniwersalnej kontry na niego. Zwykle w Max Battles można po prostu wyjść z lobby, żeby wylosować nową pulę ataków dla danego bossa. Jak on ma tak małą listę dostępnych ataków, to losowanie nie będzie miało za bardzo sensu. No i ciężko będzie, żeby wylosować odpowiednio. A więc co robić? Na pokonanie Regice'a jest kilka opcji. Pierwszą będzie Zamazenta, Lugia i Zacian. Zamazentę wykorzystujesz do ładowania energii i przyjmowania ataków Blizzard i Thunder. Jeśli zaś Regice będzie rzucać Earthquake'a albo Focus Blasta, no to tak jak mówiłem wcześniej, zmieniasz na Lugię, żeby przyjąć damage i potem wracasz do Zamazenty, by ładować energię. Oczywiście w fazie Max Phase atakujesz Zacianem. Drugą taktyką jest ta najprostsza, czyli 2 tanki typu Blissey, ładowanie energii, używanie tarcz, no i zmiana na Zaciana podczas atakowania. Trzecią, najtrudniejszą strategią, ale być może będzie dało się dzięki niej wysolować Regice'a, jest użycie Zaciana i 2 Lugi. Zacianem ładujemy energię i atakujemy, a Lugią oczywiście łapiemy ataki. Dlatego mamy 2 Lugie, żeby jak najwięcej ataków przyjąć. No tutaj najlepiej wylosować sobie Focus Blasta i Earthquake, ale może być to ciężkie. Ogólnie Zacian jest najlepszą kontrą na Regice'a w kwestii atakowania, ale jeśli nie masz, możesz go wymienić na G-Max Cinderace'a, G-Max Machampa,
Charizarda, Darmatiana. Drugim Pokemonem, który debiutuje w przyszłym tygodniu, jest Gmax Pikachu. No tutaj poza wpisem nie ma co mówić, totalnie nieprzydatny. Z elektrycznych mamy już dużo lepsze opcje typu Gmax Toxtricity, Dynamax Zapdos, Raikou. Gmax oczywiście nie może ewoluować, więc Gmax Pikachu pozostanie na zawsze w formie Pikachu i nie będzie przydatny. Ale tutaj walka jest dosyć prosta. Blissey i Excadrill. Blissey bierzecie do ładowania energii i zmieniacie na Excadrilla podczas Max Phase. Jak macie w miarę dobrą grupę, to możecie też wejść z samymi krecikami, ale ważne jest, żeby unikać ataku Surf, bo tak jak mówiłem, Max Battles boss może używać ataków Legacy, a Pikachu ma Surfa i Surf będzie super efektywny na Excadrilla, więc jak uda Wam się uniknąć Surfa, to możecie nawet samymi krecikami. Ja bardzo lubię Max Battles, mam nadzieję, że po tym filmie polubisz też. Nie bój się inwestować w Pokemony na Max Battles, nawet jeśli zrobisz je tylko na 40 level, bez używania Candy XL, to wiele zmieni w walce. Jeżeli już musisz oszczędzać cukierki, to maksuj ataki, szczególnie Max Attack, ale power upowanie też jest ważne, no i ewolucję. Nie polecam wchodzić do losowych Max Battles, bardzo łatwo jest stracić pasy, bo dużo ludzi nie ogarnie i wchodzi byle czym. Chciałbym na koniec wspomnieć o wariatach z kanału Pogo Rides Gameplay. Jest to grupka graczy z Japonii. Zawsze jak wychodzi jakiś nowy raid albo Max Battles, to oni robią solo, duo, co tam się da. Więc zanim się event u nas zacznie, to można już sobie sprawdzić, co potrzeba do danej walki i czy na przykład da się zrobić solo albo duo. Na jednym filmie zrobili Dynamax Ho-Ha używając samych Sobeli. Mieli bardzo dobrze zoptymalizowane ładowanie energii, przez co Ho-Oh nie był w stanie ich zaatakować. Polecam sprawdzić. W kwietniu jeszcze wychodzi Regirock. Na niego pewnie wrzucę grafikę, może jakiegoś shortsa. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw suba. Pozdro, cześć. Jest też poziom 4 Max Battles. Totalnie o nim zapomniałem, prawdopodobnie jak większość, bo pojawia się mega rzadko. Dotychczas chyba tylko 2 Pokemony były dostępne, Duraludon i Toxtricity. Ale to dało się je solować, jak się ogarniało mechaniki.